Cześć! Witajcie moi drodzy na kanale Co ugotujemy, to zjemy. Dzisiaj kolejna odsłona przygotowań do Marysi urodzin. W związku z tym pojawiam się dzisiaj sama i przygotowuję tort. Wiadomo, że ja robię to jednego dnia, u Was się wyświetli ten film pewnie tydzień po tygodniu, ale mniejsza z tym. W każdym razie możecie skorzystać z tego przepisu, bo jest to taka nowość przeze mnie autorsko skonstruowana, bo robię tort na bazie biszkoptu japońskiego, zwanego ciastem castera, z kremem karpatkowym. Bardzo pięknie to harmonizuje i smakuje, dlatego też zachęcam Was do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania. Jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami, można zaglądać do archiwalnych materiałów, bo jest tam mnóstwo ciast, obiadów, pizz i innych tego typu wspaniałych pyszności, które tutaj na kanale przygotowujemy najczęściej właśnie z Marysią. Ale w związku z tym, że ja dzisiaj robię dla Marysi, pojawiam się tutaj sama, bo to jest też taka forma prezentu na urodziny Marysi. Więc ja się zabieram do pracy, a Was zapraszam do miłego spędzenia czasu ze mną w mojej małej kuchni. Moi drodzy, nie będę Wam pokazywała krok po kroku przygotowywania ciasta castera, inaczej biszkoptu japońskiego, ponieważ już kiedyś na kanale nagrywałam odcinek o tym cieście, które wspaniale nam wyszło. Wtedy z Marysią przygotowywałyśmy to ciasto. Dlatego ja Wam tutaj tak w skrócie telegraficznym pokażę, jak ja to robię, ale robię je z potrójnej porcji. Czyli robię więcej tego ciasta, żeby to ciasto wystarczyło jako podkład pod nasz tort. Jak widzicie, moi drodzy, tutaj mam już przygotowane składniki do zrobienia kremu do karpatki, bo taki mam zamiar, żeby zrobić właśnie, przełożyć ten nasz torcik z biszkoptu japońskiego właśnie takim kremem z karpatki. Wykonam go prawie nie zmieniając przepisu na opakowaniu. Dlaczego mówię prawie? Ponieważ zamiast masła do niego dodam mascarpone. Będzie dzięki temu ten krem bardziej miękki po schłodzeniu w lodówce. Co jeszcze wykorzystam, moi drodzy? Zobaczcie, mam tutaj wiśnie w lekkim syropie, te, które robiłam już wcześniej na kanale. Gdzieś u góry będzie karta, żeby się dostać, albo w opisie, także link Wam po prostu zamieszczę, żebyście mieli możliwość także zrobić może w przyszłym sezonie. Są to przepyszne wiśnie, które się super nadają właśnie do przełożenia biszkoptu, robiąc tort. Oprócz tego kilka barwników spożywczych. Jeszcze dokładnie nie zdecydowałam, które z nich wykorzystam. Oczywiście mleko. U nas jest to mleko bez laktozy. Jeżeli ktoś chce zrobić po prostu ten krem budyniowy, tak zwany krem do karpatki, nie korzystając z gotowego, tak jak ja, bo ja po prostu poszłam tak troszkę na wygodę, chociaż niejednokrotnie robiłam również krem taki do karpatki z samych budyniów, nie korzystając z gotowego. Ale mimo wszystko można go przygotować z budyniów, także może gdzieś tam Wam w opisie także przepis na ten krem, także zamieszczę. Na 2 kremy, moi drodzy, trzeba pół litra mleka zagotować.
Mleko już powoli dochodzi do wrzenia, więc można zacząć wlewać rozrobioną masę budyniową. Powoli masa zaczyna gęstnieć od dna, dlatego bardzo ważne jest, żeby cały czas mieszać nasz budyń. Stawiamy do wody zimnej, aby jak najszybciej nam nasz krem wystygł. Teraz biszkopt japoński rozcinam na 4 placki. Postaram się to zrobić jak najbardziej delikatnie. To jest pierwszy blat. Teraz zaczynam łączyć mascarpone z masą budyniową. Na dnie mam trochę barwnika spożywczego czerwonego i teraz zrobię różowy krem. Tutaj mam, jak widać, kakao, więc robię brązowy krem. Pierwszy płat wyszedł trochę niepełny, ze względu na to, że popękał mi trochę z wierzchu biszkopt, ale to nie szkodzi, zaraz skleję go pięknie kremem. Więc teraz będzie warstwa różowa. Teraz natomiast znowu warstwa biała. Teraz przykrycie z wierzchu ostatnim blatem. Z boków będzie warstwa ciemna, kakaowa. Torcik jest gotowy. Ozdobiłam jak potrafiłam.
zrobiony od serca. A teraz do lodówki, bo jutro odbędą się urodziny i dopiero jutro oczywiście spróbujemy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. A to śpiewaj. To czekolada z wierzchu. Ładny, nie? Cześć. Cześć!